Cześć załoga, witam w kolejnym odcinku z serii Poradni Mechaniora. Słuchajcie, dzisiaj na tapecie Volkswagen Arteon 2-litrowe 190-konne TDI z 2019 roku, pędzone w 4 butach, wersja Airline. Jak już pewnie się domyślacie, dziś będzie rozrząd. Ogólnie, słuchajcie, nie miałem w planach nagrywania tego odcinka, ponieważ bardzo mocno goni mi dzisiaj czas, ale jednak doszedłem do wniosku, że temat jest wart uwagi, wart tego, żeby Wam pokazać, więc no tutaj poświęcę troszeczkę czasu, żeby Wam to pokrótce przedstawić. No i tak, w zasadzie dojście do rozrządu mam już praktycznie prawie, że zrobione. Muszę tylko jeszcze wywalić poduchę i łapę tutaj silnika. Dlaczego silnik jest podwieszony na trawersie, a nie podparty od dołu? Ponieważ będziemy zrzucali miskę olejową. Dlaczego? Ponieważ między innymi oprócz samego rozrządu będziemy również wymieniać pasek napędu pompy oleju, a jak wiemy, pasek pracuje w oleju w tym silniku i warto, słuchajcie, do niego zajrzeć. Auto ma przejechane jakieś 145 chyba czy 6 tysięcy kilometrów i jest jeszcze założony, słuchajcie, oryginalny rozrząd. Do niedawna jeszcze auto było serwisowane w ASO i no tu jest jeszcze założony oryginalny rozrząd. Sam pasek osprzętu, pasek alternatora jeszcze jest oryginalny. Oryginalnie był Continental. O, jak widać. No i tak to wygląda. Jak widzieliście, musiałem zdjąć, znaczy no wiadomo, że musiałem do rozrządu zdjąć koło pasowe. Musiałem użyć specjalnego ściągacza po prostu, ponieważ od nowości to koło nie było ruszane, więc troszeczkę zastało się, zapiekło się troszeczkę tutaj na kole zębatym, na osadzeniu i nie chciało dobrowolnie zejść. Zresztą widać po śrubie, jak śruba jest skorodowana. Także tak to wygląda. Oczywiście olej już jest spuszczony. Miska olejowa już jest przygotowana do demontażu. Znaczy przygotowana. No musimy jeszcze podkręcać jeszcze resztę śrub. Także pokażę Wam kilka jeszcze ciekawych takich jakby podpowiedzi. I teraz tak. Sam rozrząd, słuchajcie, nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Ale tak, troszeczkę różni się od poprzednich wersji, tych poprzednich, wcześniejszych wersji 2-litrowych TDI-ków. Między innymi tym, że tutaj, słuchajcie, w tym miejscu nie ma dodatkowej dużej rolki, jest inna pompa wody i troszeczkę, no różnią się mocowaniem koło pompy wtryskowej i koło zębate wałka rozrządu. Tutaj zobaczcie, koło wałka rozrządu w starej wersji było mocowane na 3 śruby, tak samo jak koło zębate pompy wtryskowej również było mocowane na 3 śruby. Tutaj mamy na pompie wtryskowej mamy nakrętkę, a tutaj mamy centralną śrubę. Do regulacji używamy tutaj tej małej śrubki i tutaj akurat jest na niej, zobaczcie, widzicie, fasolka. W poprzedniej wersji fasolki były 3 fasolki na 3 śrubach mocujących kółko do wałka rozrządu. I teraz tak, tutaj oczywiście również koła pompy wtryskowej, jak również koło wałka rozrządu musimy poluzować do poprawnego ustawienia rozrządu, ponieważ tak, tutaj w zasadzie wstępnie już jest ustawiony rozrząd do wymiany. I zobaczcie, nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. Tutaj macie widełki, które musimy ustalić przy pomocy kołka pinu ustalającego, czyli blokady rozrządu. Przez widełki przekładamy blokadę i blokada nam się, tam w gnieździe jest otwór w odlewie.
i w ten sposób blokujemy pompę wtryskową, oczywiście po uprzednim poluzowaniu tej nakrętki, po to, żeby koło nam się obracało swobodnie na wałku. I to samo się dzieje tutaj. Musimy poluzować tą śrubę, poluzować tą śrubkę. Tą śrubę luzujemy tylko tyle, aby koło nam się swobodnie obracało tutaj na tej fasolce. Oczywiście to wszystko jest tradycyjnie, jak już oczywiście w innych rozrządach, jak zawsze tłumaczę, po to, aby podczas dopinania rozrządu napinaczem skompensować napięcie samego paska między wałem korbowym, pompą wtryskową a wałkiem rozrządu. Oczywiście, no, słuchajcie, wszystko da radę zrobić na Flamaster, bez luzowania. No ale poprawna wymiana, no to jest jednak, ja staram się, słuchajcie, zawsze robić po prostu tak jak jest, tak jak powinno się robić, czyli tak jak podaje instrukcja, czyli zawsze luzuję wszystkie koła, zawsze wszystko ustalam na blokady. No to z tego, że teraz sobie ustalimy na blokady, założymy nowy pasek, gdzie powiedzmy paski różnych producentów mogą być z minimalnie różnymi tolerancjami, po to są, słuchajcie, też te fasolki, po to mamy tą regulację, aby z niej korzystać. Także tu musi być naprawdę ustawione to perfekcyjnie, aby później mieć jak najmniej pracy przy ustawianiu, ewentualnym ustawianiu synchronizacji, o ile będzie taka potrzeba. Przypominam, że synchronizację wałka rozrządu ustawiamy przy pomocy VCDS-a. No i tak to pokrótce wygląda. Jeszcze przy okazji, słuchajcie, trzeba wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. Tak, mamy jeszcze na wał korbowy troszeczkę inną blokadę samego wału korbowego. Również na zasadzie takiego grzebienia, tylko on troszeczkę inaczej wygląda. I słuchajcie, tutaj mamy również inną budowę samej pompy wody. Tutaj pompa wody jest sterowana elektrycznie, zaworem elektrycznym. W zasadzie sam zawór steruje przepływem płynu chłodniczego i ten zawór za pośrednictwem przepływu płynu steruje taką specjalną przesłoną. Ta przesłona działa na takiej zasadzie, że jeżeli mamy zimny silnik, po przekręceniu stacyjki automatycznie przesłona zasłania wirnik, czyli konstruktorzy mieli na celu to, aby słuchajcie, zimny silnik, poprzez to, że pompa w tym momencie, kiedy ma zasłonięty wirnik, przez co nie mieli płynu, czyli nie przetłacza go przez układ chłodzenia, czyli nie robi obiegu w całym układzie. W tym momencie silnik, płyn chłodniczy szybciej się zagrzewa, przez to silnik szybciej łapie temperaturę. Oczywiście, słuchajcie, to są wszystko tak naprawdę wymogi ekologii. Raz, że silnik ma szybciej złapać temperaturę. Druga sprawa, mniejsze opory samej pompy, bo jak wiemy, w momencie, kiedy przesłona jest zasłonięta, zasłania nam cały wirnik. W tym momencie fizycznie sama pompa dalej się obraca, ale nie mieli płynu, przez co w jakimś tam procencie, znikomym, bo znikomym, ale no, stwarza mniejsze opory dla silnika. Oczywiście jest to naprawdę w znikomym procencie, ale jak wiemy, wymogi ekologii, no tutaj jest potrzeba szukania najmniejszych, słuchajcie, najmniejszych sposobów nawet na to, aby no, gdzieś tam ograniczyć emisję CO2 między innymi, no i tak to właśnie jest rozwiązane. Oczywiście, słuchajcie, ten model pompy jest awaryjny i słuchajcie, tutaj niestety, ale trzeba mieć na uwadze to, że ta pompa w momencie, kiedy powiedzmy się zatnie, i pół biedy jeszcze, jeżeli zatnie się, oczywiście mówię tutaj o samej przesłonie, ja nie mówię tutaj o wirniku, tylko mówię o samej przesłonie, pół biedy, jeżeli ta przesłona zatnie się w pozycji otwartego wirnika, czyli w takiej pozycji, że wirnik może mielić swobodnie przetłaczać płyn w układzie chłodzenia. Natomiast gorszą sytuacją jest, gdy ta osłona zablokuje się w pozycji zamkniętej, czyli zasłoniętego wirnika. I tak się, powiem Wam, dość często zdarza, że pompa
potrafi się właśnie zaciąć, potrafi zablokować przesłonę właśnie w pozycji zamkniętej, zasłoniętego wirnika i w tym momencie oczywiście, jeżeli mamy rozgrzany silnik, bardzo łatwo potrafi dojść do przegrzania silnika z takiego powodu, że oczywiście w tym momencie nie mamy obiegu płynu chłodzenia, ponieważ to tak jakby po prostu pompa stała, jakby nie pracowała, płyn stoi, nie przepływa przez chłodnicę, nie jest chłodzony, no i w tym momencie dochodzi do przegrzania silnika, co może skutkować oczywiście jego awarią i często poważnymi skutkami z pęknięciem głowicy, bloku włącznie wskutek przegrzania, także no niestety te pompy potrafią po prostu być wadliwe. I słuchajcie, z tego powodu ja w zasadzie zawsze staram się te pompy zastępować pompami, które nie mają tej przesłony. Wydaje mi się to dużo bardziej bezpieczną wersją. Słuchajcie, to, że ktoś sobie wymyślił tą przesłonę, no to wiadomo, wymysł ekologów, no w jakimś tam stopniu, słuchajcie, no ciężko powiedzieć w jakim tak naprawdę, no ekologia, słuchajcie, nie oszukujmy się, ekologia, no czy to są DPF-y, różne inne systemy, AdBlue, nie AdBlue i tego typu rozwiązania, no w teorii oczywiście mają służyć poprawie powietrza, ochronie środowiska naturalnego, ale niestety, słuchajcie, oczywiście wszystko jest fajnie, wszystko jest w porządku, póki to wszystko działa, póki auto jest nowe, póki wszystko działa poprawnie, ale jak wiemy z biegiem czasu, no niestety, słuchajcie, no niestety bywa różnie. I no słuchajcie, no niestety, no trzeba sobie powiedzieć prawdę w oczy, że no niestety sama ekologia nie jest dobra dla naszych silników i po prostu je niszczy. I sama ekologia bardzo często jest po prostu powodem tego, że właśnie silniki no, ulegają różnego rodzaju awariom. Począwszy od samych DPF-ów, FAP-ów, czy tak jak tutaj na przykład mamy system dozowania AdBlue. W tym miejscu mamy, słuchajcie, wtryskiwacz AdBlue, tak zwanego mocznika. To również, słuchajcie, są, jak wiemy, bardzo awaryjne systemy. One oczywiście pomagają w oczyszczaniu spalin, w niwelowaniu samych NOx-ów, ale niestety są bardzo awaryjne. Sam system AdBlue, słuchajcie, nie lubi skrajnych temperatur. Już przy minus kilkunastu stopniach sam dodatek AdBlue potrafi zamarznąć, co potrafi spowodować spore problemy, jak również, słuchajcie, przy wyższych temperaturach latem sam ten dodatek AdBlue traci swoje właściwości, lubi się w tym momencie krystalizować i zapychać układ dozowania, co oczywiście też generuje problemy. Jeżeli wszystko działa, funkcjonuje prawidłowo, no to słuchajcie, no to jest spoko. Oczywiście trzeba tutaj pilnować jak najbardziej również tego dodatku, jego poziomu w zbiorniku. No oczywiście, co jest dodatkowym jakby no, problemem, rzeczą, o której musi pamiętać użytkownik no, takiego diesla. Także podsumowując, ekologia no niestety nie jest, słuchajcie, sprzymierzeńcem naszych silników i potrafi przysporzyć bardzo dużo problemów. I jeszcze tylko Wam pokażę, bo tak, pokazałem gdzie blokuje się pompę wtryskową, tutaj na tych widełkach. I słuchajcie, jeszcze zobaczcie. O. Tutaj zobaczcie, w lusterku widzimy widełki. Oczywiście po uprzednim zluzowaniu centralnej śruby plus tej małej na Torx. O, tam nawet chyba w głębi może już widać otworek w głowicy. Między te ramiona wkładamy pin. Oczywiście pin się
umiejscawia w otworze w głowicy i w tym momencie mamy ustalony wałek rozrządu. Także tak, jeżeli to jeszcze chodzi o rozrząd. Oczywiście jeszcze w trakcie Wam wszystko dokładnie wyjaśnię. A przejdziemy jeszcze tylko do samych części. Więc tak, rozrząd zakładamy z Dajko. I teraz tak, pasek napędu pompy oleju. I tak, sam zestaw. Komplet śrub, rolka prowadząca, napinacz, druga rolka prowadząca, no i pompa wody. Pompa wody, jak widać, już bez przesłony. Zaraz Wam tutaj pokażę, jak wygląda pompa z taką właśnie przesłoną, o której mówię, także zaraz Wam to tutaj wrzucę. Dodatkowo, słuchajcie, zamówiłem sobie śrubę centralną wału korbowego, także tutaj rozrząd mamy kompletny. Wcześniej zdemontowany filtr paliwa, zbiorniczek wyrównawczy, oczywiście pójdzie nowy pasek osprzętu. Oprócz tego tak, uszczelniacz na wałku, na wałek rozrządu, czyli pod kołem wałka rozrządu. Tutaj słuchajcie, już się poci, mamy tu już przypocenia, także obowiązkowo uszczelniacz do wymiany. I słuchajcie, i tak musimy zdemontować do paska uszczelniacz wału korbowego. Tutaj mam uszczelniacz z Corteco. No, już się pudełko rozwala. I uszczelniacz mamy nowy. Ten uszczelniacz raczej jest oryginalny, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy, zresztą zaraz sobie porównamy z oryginałem, jak sobie go zdemontujemy. Mamy tutaj, zobaczcie, sfrezowane numery, więc przypuszczam, że tutaj były oryginalne. Rok produkcji 24, więc świeża produkcja. Także tutaj mamy Corteco. Olej zalejemy Castrola Edge'a. Płyn chłodniczy oczywiście G13, komplet filtrów i co jeszcze? No i w zasadzie tyle. Oczywiście do samej wymiany rozrządu niezbędne będą nam blokady rozrządu i tutaj blokady rozrządu troszeczkę się różnią od starszej wersji, poza tymi, powiedzmy, dwoma pinami. Oprócz tego tak, blokada samego wału korbowego wygląda w ten sposób. Tutaj dwa piny, słuchajcie, zakładamy na otwory po śrubach mocujących koło pasowe i słuchajcie, tym pinem ustalamy położenie wału. O, zobaczcie, w tym miejscu. To mniej więcej tak wygląda. O, tutaj mamy miejsce na blokadę. Także to wygląda tak. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze przyrząd do blokowania pompy wtryskowej. Mamy 3 wypusty na 3 tutaj otwory w pompie wtryskowej. O. I w tym momencie możemy sobie poluzować nakrętkę. W zasadzie to też będzie pasowało, powinno pasować na koło wałka. O, pasuje na koło wałka rozrządu, ale tutaj wolę sobie zastosować swój przyrząd, który już ma kilkanaście lat mojej własnej produkcji. Już mieliście okazję go nieraz widzieć w innych filmach. Mówię, kilkanaście lat, słuchajcie, wyspawany z 2 długich, mocnych śrub, kawałek kołnierza, nowego kołnierza wydechu i 2 pręty. Także ten klucz już naprawdę wiele lat mi służy i on w zasadzie w większości przypadków pasuje praktycznie do większości kół. Oczywiście gdyby nie pasował, no to mam również zestaw z Yato specjalnego uchwytu z regulowanymi szczękami, z wymiennymi pinami dostosowanymi do średnicy otworu. To wygląda tak. No i tak, tutaj jeszcze mamy tak, w tym całym zestawie blokad. Jeszcze tylko Wam pokażę, bo tutaj mamy 2 rodzaje, ogólnie są 2 rodzaje napinaczy.
Tutaj mamy taki rodzaj napinacza. Drugi rodzaj napinacza to jest z tym takim okienkiem, który jest często takim trójkątnym pinem blokowany. Do tego, słuchajcie, używamy takiej blokadki, blokujemy sobie po uprzednim przekręceniu napinacza, blokujemy maksymalnie w jedną, maksymalnie w drugą skrajne pozycje, dokręcamy, wyciągamy, ale to mówię, to akurat tutaj jest inny system. I oprócz tego mamy jeszcze takie ramię z imbusem. To akurat nam się przyda do napinania tego rozrządu. Tutaj mam jeszcze dwa dodatkowe piny, których jeszcze w zasadzie nie używałem, i tak naprawdę jeszcze tutaj mam jeszcze taki pin podwójny w postaci litery L, ale szczerze mówiąc też go jeszcze do niczego nie używałem. Jeszcze mi się do niczego tak naprawdę jak na razie nie przyda. Dobra, więc tak to pokrótce wygląda. No i tak, tu jeszcze tylko Wam pokażę, zanim zdejmę miskę, bo w zasadzie tu po obwodzie już mam wszystkie śruby poodkręcane. I oczywiście zawsze największy problem stanowią te tam ukryte głęboko. O, tu jedna, druga, no ta może nie tak, ale te dwie zawsze stanowią problem. Słuchajcie, jeżeli no z kluczem 10 tutaj akurat w zasadzie jest tak wyprofilowane, że no może nie ma jakiegoś dużego problemu, ale słuchajcie, w kole zamachowym mamy zrobione takie specjalne jakby miejsce, które pomaga nam w odkręceniu tej śruby. Czekajcie, zaraz, jeżeli mi się uda Wam to pokazać, jeżeli kamera tu uchwyci. Zobaczcie, obrócę wałem. W zasadzie chodzi o koło zamachowe. Zaraz dojdziemy do miejsca, w którym będziemy mieli wyfrezowanie, odlew. O! Czekajcie, już idzie. Jest. O! Widzicie? I w tym miejscu... O, ciężko mi to pokazać, ale... Mamy miejsce, mamy takie wyfrezowanie, tak jakby rowek, i dzięki temu możemy, słuchajcie, lepiej tutaj operować kluczem, mamy lepszy dostęp do śruby. No i oczywiście przechodzimy do drugiej śruby, przekręcając z powrotem wał, koło zamachowe dalej, przesuwamy ten otwór, to wyżłobienie tutaj, tak żeby odkręcić drugą śrubę wygodniej. No i tak to tutaj wygląda.
Dobra, więc tak, wszystko mam tutaj, słuchajcie, już pomyte, rozrząd jak widać rozebrany, także tak, w tym momencie biorę się za tak, wymianę uszczelniacza, bo już tutaj cieknie, już się poci uszczelniacz pod kołem wałka rozrządu. Wymieniamy dwie szpilki, szpilkę napinacza i rolki prowadzącej, demontujemy pompę wody. Ja już tutaj mam wstępnie poluzowaną śrubkę mocującą zawór sterujący przepływem cieczy w samej pompie. Zawór, który steruje membraną osłony wirnika. Dobra, śrubeczkę mamy. I teraz tak. Oczywiście ten cały, słuchajcie, zaworek przekładamy do nowej pompy. Nowa pompa, tak jak mówiłem, już jest bez przesłony, także w zasadzie to będzie tylko przełożone po to. Oczywiście w takim samym miejscu będziemy instalować, mamy takie samo gniazdo w nowej pompie jak tutaj, mimo tego, że właśnie, że tej przesłony nie ma. Ale przekładamy to, cały zaworek musi być podłączony pod instalację, aby tam nam nie wywalało żadnych błędów na desce rozdzielczej. A tutaj, słuchajcie, jeszcze Wam pokażę, bo niestety mój VCDS już jest za stary. No i niestety już nie obsługuje tego Arteona w pełni. Jakieś tam podstawowe rzeczy mogę sobie posprawdzać, ale już nie mogę nic kompletnie zaingerować. Nie mogę nawet pompy paliwa na przykład puścić. Nie mogę, słuchajcie, nawet głupiej inspekcji serwisowej wykasować. CDF, powiem Wam, że również troszeczkę ubogo. I słuchajcie, w lunchu w tym momencie wykupiłem sobie pełną wersję do grupy Volkswagena. W tym momencie instalują mi się wszystkie aktualizacje. Także zobaczymy, co tutaj będzie. Aż sam jestem ciekaw, czy akurat będzie ta opcja. Raczej powinna być. Znaczy chodzi mi głównie o odpowietrzenie układu paliwowego. W tym momencie, bo do tego będzie mi potrzebny, bo mówię, mamy rozpięte przewody układu paliwowego, mamy wymontowaną całą budowę. I słuchajcie, przy wymianie filtra paliwa to staram się, jeżeli mam ogólnie taką opcję w dieslu oczywiście, to zawsze staram się uaktywniać właśnie funkcję odpowietrzania układu paliwowego. Lepiej dmuchać na zimne. Prawdopodobnie auto i tak by odpaliło, bo zawsze mam wszystkie przewody pozaślepiane. Ale słuchajcie, mówię, wolę dmuchać na zimne i no nic, zobaczymy. Ściągam sobie tą wersję, także czyli pełną wersję Volkswagena do naszego luncha i zobaczymy, co lunch ogarnie, co będzie w stanie ogarnąć. Aż sam jestem ciekaw. No i tak, także tu już, tak jak mówię, już mamy wszystko pomyte, pompa wtryskowa jest zablokowana, mamy zdjęte kółko po to, żeby tutaj wszystko pomyć. Kółka jeszcze muszę umyć, bo zobaczcie, ile syfu jest pod kółkami. I tu zobaczcie, taka zobaczcie, specyficzna budowa regulacji na kółku. Także troszeczkę inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni w tych starszych dwulitrowych TDI-kach i nie tylko dwulitrowych, ale 1.9. No i tak to wygląda. Dobra, na dole mam kastę już podłożoną. I teraz spróbujemy sobie. No, chciałem wyciągnąć zaworek, ale widzę, że już cała pompa mi się rusza. No to także upuścimy sobie płynu powolutku. Dobra, słuchajcie, poczekamy chwilę, ja sobie powoli tutaj puszczę, żeby to się sobie małym strumieniem ciekło, bo jak całkowicie pompę słuchajcie, wyciągnę, to zaraz tutaj będę miał mega kałużę pod autem. Także dajcie mi sekundę, ja zaraz to ogarnę, osuszę i zaraz wracamy do dalszej części filmu. Dobra, płyn już prawie cały zleciał. Zobaczcie, tutaj już mam wyciągnięty
ten zaworek sterujący, także ja go nawet nie odpinam, zostawię sobie go tutaj z boku. Zaraz go włożymy do nowej pompy. A już możemy sobie chyba wyciągnąć pompę. No i zobaczcie, tak wygląda pompa oryginalna z tą przesłoną. Czekajcie, widać tu jakiegoś może producenta. Dobra, nie widzę nic konkretnego. Dobra, zaraz Wam pokażę, jak ona działa. Tylko muszę wziąć sprężone powietrze. Ok. I zobaczcie. Więc tak, tutaj mamy w tym miejscu gniazdo na właśnie ten zawór sterujący, no i przepływem, ten zawór sterując przepływem płynu chłodniczego albo zamyka nam wirnik, czyli przesłania, albo odsłania. W tym momencie w pozycji wyjściowej mamy odsłonięty. Po przekręceniu stacyjki na zimnym silniku ta przesłona automatycznie nam zamyka wirnik, przesłania. I teraz zobaczcie, jak działa ta przesłona. Wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek tutaj dam szmatkę, żeby z drugiego otworka nam nie trysnęło na kamerę ani na mnie. Ok, i zobaczcie. Tutaj akurat my używamy sprężonego powietrza, ale w aucie, tak jak mówiłem, odbywa się to za pośrednictwem ciśnienia płynu chłodzącego. No i tak to właśnie działa. I słuchajcie, tak jak wspominałem, najgorsza sytuacja jest taka, kiedy ta pompa ulegnie awarii w takiej oto pozycji i tak, słuchajcie, zostanie. W tym momencie nie mamy obiegu układu płynu chłodzącego w układzie, no i silnik się przegrzewa i dochodzi do awarii. Także tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pompa, którą my będziemy zakładali. Poczekajcie, zaraz ją tylko wyciągnę z pudełka. Ok, a nasza pompa wygląda tak. Jak widać, też ma gniazdo na zaworek, ale jak widać jest zaślepione, no bo nie będzie nam do niczego potrzebne. Oczywiście przykręcimy tutaj zaworek, zamontujemy, ale on nie będzie tutaj tak naprawdę spełniał swojej funkcji. Nie mamy tutaj, słuchajcie, zobaczcie, tego zestawu przesłony. Także pompa w zasadzie różni się tylko i wyłącznie brakiem tej przesłony. Cała funkcjonalność pozostaje bez zmian. Poza tym, że mamy chociaż taki komfort psychiczny po zamontowaniu tej pompy, że w sytuacjach awaryjnych silnik nam się nie zagotuje i nie dojdzie w konsekwencji tego do poważnej awarii. No mówię, reszta wszystko wygląda tak samo. Producent pompy Daico, producent oryginalnej. Nie widzę. Ogólnie bity Volkswagen AG, numer pompy, także pompa jeszcze w oryginale. Ale zobaczcie, wygląda na to, że pompa już puszczała. Widzicie tutaj te stalaktyty? Pompa już puszczała, wygląda na to, że puszczała łożyskiem. No, tak się zapowiada. Widać już tutaj, wykwity. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć, ale teraz. Widzicie? To są już wykwity płynu chłodniczego. Także gdzieś tutaj już przez łożysko zaczynało dawać, a powiem Wam, że ponoć ta pompa już, znaczy inaczej, tu gdzieś z okolicy rozrządu dawały się momentami jakieś dziwne dźwięki. I właśnie nie wiem, czy to nie będzie pompa. Jest już lekki luz wyczuwalny na osi.
Możliwe, że to hałasowało. No dobra, zakładamy nową pompę. Wcześniej oczywiście sobie jeszcze wymienię tutaj wszystkie szpilki i biorę się za uszczelniacz wałka. Musiałem się na chwilę rozłączyć, bo kamera mi tutaj przeszkadzała w nabiciu uszczelniacza simmeringu. Chciałem najpierw nabić go przez
przez nasadkę, ale niestety tutaj, słuchajcie, ten całe rurowanie mi przeszkadzało, nie miałem zamachu, no i musiałem go po prostu nabić przez stary uszczelniacz, ale ładnie siadł. O, zobaczcie, idealnie siedzi, równiutko. Dobra, dwie szpilki, jak widzieliście, wymienione, także ja się teraz biorę za montaż pompy, a następny krok to będzie demontaż koła zębatego wału korbowego i demontaż uszczelniacza. Oczywiście zwalamy michę. No i tak, także działamy dalej.
No i tak, jak widać, miska zdjęta, mamy dojście już do paska, pasek jest na wierzchu, oczywiście tu mówię o pasku napędu pompy oleju. Sama wymiana paska, słuchajcie, nie powinna tutaj nastręczać żadnego problemu, raczej nie powinno być potrzeby demontażu odkręcenia pompy oleju. Pasek powinien się zsunąć z górnego tutaj kółka, nakładamy na dolne, później na górne i powinno wejść bez problemu. Znaczy pasek powinien wejść bez problemu. Jeszcze gdybyście pytali, jak odkręcona została śruba wału korbowego. Jak wiemy, w dieslach ta śruba jest bardzo mocno dokręcona i tutaj powiem Wam, że również bardzo się nasiłowałem, żeby ją odkręcić. Więc słuchajcie, tutaj szybko Wam tylko pokażę, bo Volkswagen nam trochę tutaj ułatwił sprawę. Zobaczcie, w obudowie skrzyni biegów mamy okienka. Zobaczcie, jest jedno okienko, tu jest drugie okienko za śrubą. I słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Wystarczy sobie zablokować, powiedzmy, takim wkrętakiem tutaj wieniec, no i później już wiadomo, na długim pokrętle sztywnym klucz 19, 12-kątny. No wiadomo, trzeba się troszeczkę posiłować, ale wszystko jest do zrobienia, także po zablokowaniu wieńca możemy sobie tutaj już troszeczkę się posiłować i odkręcić sobie tą właśnie śrubę centralną. Teraz tak na nią patrzę i zaraz sobie porównam z nową, którą zamówiłem, bo nie wiem, czy... No czekajcie, podejdziemy od razu, bo wydaje mi się, że ta, którą ja zamówiłem, nie wiem, czy ona nie jest troszeczkę cieńsza. Poczekajcie, aż wiecie co, aż muszę zmierzyć suwmiarką, bo chyba to samo jest, ale poczekajcie, sprawdźmy. Nie, to jest to samo. Dobra, już widzę na oko, że jest to samo. Ok. Dobra, także śrubka będzie pasować. Dobra, więc co? Wymieniamy pasek. Zakładamy nowy, również Dajko. Także działamy. Dobra, słuchajcie, pasek założony. No widać, że stary pasek, słuchajcie, był dość już mocno rozciągnięty, bo zszedł bardzo luźno, a nowy pasek, no, z takim troszeczkę oporem. Także no, nowy pasek widać, że jest bardziej napięty. Także no, widać, że stary już był wypracowany i dość mocno rozciągnięty. Zostało mi teraz tak, umyć michę, zamontować michę, założyć nowy uszczelniacz, no i po tym zabiegu będziemy już mogli składać rozrząd do kupy. Dobra, jak widać, micha umyta, ogarnięta, także zaraz sobie będziemy nakładali masę uszczelniającą. Tutaj płyta
rozbryzgowa również umyta. No i oczywiście dół silnika, jak widać, również krystalicznie czysty. Także tak, zostało tylko tutaj wrzucić tą płytę. Nakładamy masę uszczelniającą na michę i będziemy robić wrzutę miski. No dobrze, słuchajcie, więc tak, jest już późna godzina, więc na dzisiaj już sobie kończymy. Podsumowując, pasek napędu pompy oleju wymieniony na nowy, miska oleju już jest wklejona, także już jest dokręcona na gotowo, także czekamy aż sobie ostygnie, zastygnie, złapie silikon. Oczywiście to już spokojnie do jutra, już dzisiaj nie zalewamy nowego oleju. I tak, wszystko w zasadzie mamy już przygotowane pod wrzucenie paska rozrządu. Ja, słuchajcie, sobie jeszcze już poza kamerą dokręciłem śrubę centralną wału korbowego.
I tutaj słuchajcie, troszeczkę się namęczyłem z racji tego, że no, nie mam podnośnika ani kanału, no to z długim pokrętłem sztywnym ciężko jest tutaj troszeczkę, słuchajcie, no w zasadzie no z braku miejsca, z tego, że jest ciasno między podłogą a samym tutaj autem. I słuchajcie, troszeczkę musiałem się nagimnastykować, no powiem Wam, istna ekwilibrystyka, żeby to dociągnąć. Procedura wygląda tak: 180 Nm, oczywiście kluczem dynamometrycznym. Drugi etap 90 stopni, dociągamy pokrętłem sztywnym. I trzeci etap 45 stopni pokrętłem sztywnym i te ostatnie 45 stopni, no troszeczkę się, słuchajcie, namęczyłem, nagimnastykowałem, ale się udało dokręcić. Także tak jak mówię, wszystko już w zasadzie mamy przygotowane pod wrzucenie paska. To już sobie zrobimy na spokojnie jutro. Rolka prowadząca jest już dokręcona, ta górna na gotowo, 20 Nm, z całą resztą tutaj Wam już podam, już będziemy składać rozrząd, już wszystko będę Wam tłumaczył. Oczywiście luźne koło pompy wtryskowej, luźne koło wałka rozrządu. Tutaj ustawienie, w jakiej pozycji ustawić to kółko przy wrzuceniu paska, to Wam wytłumaczę. Jak widzicie, jeszcze nie ma średniej rolki prowadzącej. To jest ta roleczka. O. I słuchajcie, tą roleczkę, ja zawsze tą roleczkę, słuchajcie, wrzucam na sam koniec. Dlaczego na sam koniec? Dlatego, że słuchajcie, po wrzuceniu paska, znaczy inaczej, jeżeli byłaby ta rolka wrzucona wcześniej, to słuchajcie, dużo trudniej jest wrzucić pasek. Bez tej rolki jest dużo łatwiej. Wrzucamy sobie pasek i dopiero na samym końcu, oczywiście jeszcze przed dopięciem paska, na samym końcu wrzucamy dopiero tą rolkę, tu już ona wchodzi bez problemu i tak jest naprawdę dużo łatwiej. Także ja zawsze tak robię i zawsze tak rekomenduję. No, także tak to wygląda. Oczywiście wrzucony nowy uszczelniacz wału korbowego, oczywiście z całą obudową. No i tak, no i zostanie jeszcze tylko jutro, oczywiście po złożeniu rozrządu, po złożeniu tego wszystkiego, po złożeniu silnika, zostanie jeszcze wymiana wszystkich filtrów, oczywiście zalanie płynu chłodniczego G13 i olej silnikowy. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą sobie sprawdzę już jutro, jak poskładam to wszystko. Mam nadzieję, że będę mile zaskoczony, czyli słuchajcie, lunch. Czyli to, o czym mówiłem, że zakupiłem sobie w sklepie luncha, pełną wersję, pełną opcję oprogramowania do Volkswagena. Wchodziłem wstępnie w opcje, które są w tym pakiecie i powinna być tutaj między innymi opcja uruchomienia pompy paliwa, bo niestety, tak jak wspominałem wcześniej, mój VCDS, oryginalny VCDS oczywiście, już niestety przy tym aucie niestety nie daje rady, bo jest przestarzały. Najlepsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że CDIF, za którego, słuchajcie, płacę rocznie 1700 zł abonamentu. Oczywiście mam na niego dzięki temu dożywotnią gwarancję i dożywotnie aktualizację, ale okazuje się, że słuchajcie, oprócz odczytania błędów, mówię tu oczywiście o silniku, oprócz odczytania błędów, jakichś parametrów rzeczywistych, nie mam kompletnie możliwości żadnej ingerencji w adaptację. Nie mogę zrobić testu elementów wykonawczych. O uruchomieniu pompy paliwa już nie wspominając. Także niestety, jeżeli nie uda się, słuchajcie, tego zrobić lunchem, no to będę musiał, słuchajcie, kombinować i pożyczać tester diagnostyczny od kolegi. No dobra, mamy nowy dzionek, nowa energia do pracy i tak, na czym skończyliśmy? Ogólnie mamy, słuchajcie, przypominam tylko, rozrząd już przygotowany silnik przygotowany do wrzucenia nowego paska, także będziemy teraz sobie wrzucać pasek, wałek rozrządu, pompę wtryskową i wał korbowy mamy ustawione na blokadach, koła mamy poluzowane pompy wtryskowej
i wałka rozrządu. Nie mamy wrzuconej tylko tej średniej rolki, o tym mówiłem wczoraj już na koniec dnia. Dlaczego? Dlatego, żeby najpierw wrzucić pasek, będzie się lepiej pasek wrzucało i dopiero na sam koniec ta rolka. Ta górna roleczka już jest dokręcona, zamontowana. Ogólnie tylko jeszcze Wam powiem, że ogólnie ten tutaj system mocowania kółek w porównaniu z tym poprzednim, czyli tym na 3 śrubach i na pompie, i na wałku i na pompie, ogólnie mi bardziej odpowiadał i jak dla mnie był bardziej wygodny. Ten jest mniej wygodny. Słuchajcie, na tamtym mogliśmy sobie, na tym starym systemie mocowania kółek, czyli na 3 śruby, mieliśmy chociaż tyle fajnie, że po poluzowaniu 3 śrub mogliśmy sobie, słuchajcie, wałkiem, czy to wałkiem, czy pompą wtryskową za pomocą centralnej śruby manipulować, słuchajcie, lewo, prawo, a tutaj tak naprawdę nie ma teraz takiej możliwości, bo wszystko tak naprawdę opiera nam się na blokadzie rozrządu. Także no ja ogólnie wolałem stare rozwiązanie na 3 śrubach, no ale zrobili tak jak zrobili, no i trzeba niestety no jakoś zacisnąć zęby. No ale słuchajcie, no nie ma tragedii. Dobra, słuchajcie, to co? Bierzemy się za wrzucanie paska i co? O, silnik muszę podrzucić do góry troszeczkę. Troszeczkę silnikiem muszę podjechać do góry, żeby było wygodniej, ale to za chwilkę. Dobra, ja zarzucam kufajkę i bierzemy się za robotę. Dobra, więc tak, bierzemy sobie paseczek. Nowego paska, słuchajcie, pamiętajcie, za każdym razem będę to powtarzał, nie wolno go, słuchajcie, tak zginać. Zaraz Wam pokażę na starym pasku. Zobaczcie, po wyjęciu z pudełka nie wolno tak go, słuchajcie, zginać, broń Boże. Nie jest to pasek PK, ani tak. Słuchajcie, także broń Boże, nie róbcie czegoś takiego. Pasek ogólnie jest bardzo wytrzymały na rozciąganie, ale słuchajcie, na zginanie niestety już nie jest. W tym momencie, jeżeli zrobicie w ten sposób, tutaj idą, słuchajcie, specjalne włókna, słuchajcie, które są, tak jak mówię, bardzo odporne na rozciąganie, ale niestety są bardzo kruche. W tym momencie, jeżeli tak zrobicie, to bardzo, słuchajcie, radykalnie skracacie żywotność takiego paska i jego wytrzymałość. Także broń Boże, czegoś takiego nie róbcie. Dobra, więc tak, zakładamy paseczek. Ja oczywiście patrzę, aby napisy były w moją stronę. I teraz tak. Tutaj przeszkadzają nam trochę przewody. Muszę blokadę wyciągnąć na chwilkę. Na chwilę zdejmiemy blokadę. Dobra, tylko na razie, żeby tylko pasek przełożyć. Przeszkadzają mi tutaj, słuchajcie, przewody od DPF-a idące do czujnika różnicy ciśnień. Szlak. No i przez to tu jest bardzo ciasno. Mogłem je wywalić w sumie, ale dobra, weszło. Ok. No i teraz tak. Co do, słuchajcie, kółek. Jeszcze zanim zaczniemy zakładać pasek. Kółka w tym momencie, słuchajcie, kółko wałka, jak również kółko pompy wtryskowej są luźne. I teraz tak, mamy tutaj ten luz w jakimś tam zakresie. Więc tak, ustawimy sobie w ten sposób, bo przy dopinaniu rozrządu, przy dopinaniu paska przez napinacz, koła napinacz będzie ciągnął pasek, będzie naciągał pasek i w tym momencie koła będą delikatnie nam się przesuwać w lewą stronę. Nie będzie to jakiś nie wiadomo jak duży ruch, ale będzie widać ewidentnie, że
w tą stronę, czyli w lewo, będą się obracać przy dopinaniu, te koła przy dopinaniu paska, zarówno koło wałka, jak i pompy. Dlatego tak, ja sobie zrobię w ten sposób, że ustalam sobie, powiedzmy, środkowe mniej więcej położenie, czyli żeby od lewej i do prawej krawędzi mniej więcej była taka sama odległość i minimalnie przesuwam sobie w prawo, tak żeby po prostu po napięciu mniej więcej fasolka była równo. Oczywiście to są względy tylko i wyłącznie wizualne, ale chodzi o to, żebyśmy mieli miejsce w przyszłości do ewentualnej korekty. Bo jeżeli zrobimy, słuchajcie, za bardzo w tą stronę, czyli za bardzo w lewo, to w tym momencie kółko opiera nam się już na swojej tutaj, na tej, nazwijmy to, fasolce. No i jeżeli byśmy mieli potrzebę skorygowania synchronizacji, no to już w tym momencie nie mamy takiej możliwości na przykład w tą stronę, prawda? Także zawsze z jednej i z drugiej strony mniej więcej powinien być taki sam luz. Także przypominam, sprawdzamy sobie, jaki jest zakres luzu i ustawiamy sobie mniej więcej na środek i delikatnie, minimalnie cofamy w prawo i to samo robimy z pompą, z kołem pompy wtryskowej. Czyli patrzymy, jakie jest maksymalne wychylenie w lewo, w prawo i sobie ustawiamy mniej więcej na środku i później troszeczkę cofamy w lewo. Sobie jeszcze sprawdzę dokładnie. I tu mamy tak, to jest max, czyli środek będzie tu i cofam sobie minimalnie jeszcze w prawo. No i dobra. Zaczynamy zakładanie paska od wału korbowego, lecimy przez pompę cieczy na pompę wtryskową i na wałek chociaż chyba nie, zobaczymy, bo przez wargę będzie ciężko tutaj przez ten rad. W zasadzie tutaj w sumie nie ma nawet znaczenia zbytnio. Dobra, ja sobie zrobię to nawet odwrotnie. Bo tutaj, słuchajcie, jak napinać ma tą wargę, to będzie troszeczkę problem z założeniem. Może być problem z założeniem tego paska, tak jak ja mówię. A tu i tak nam to skompensuje. Ważne, słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, najważniejsze, aby między wałem korbowym, między kołem zębatym wału korbowego, a pompą wtryskową pasek był napięty. Nie może być luźny, bo samo napięcie paska musi tutaj być realizowane przez napinacz, więc tutaj musi być napięte maksymalnie, aby ustawienie między pompy wtryskowej względem wału korbowego nam się nie zmieniło po dopięciu paska. Także musimy sobie ustawić tak, aby pasek między wałem korbowym a pompą był napięty. Oczywiście po drodze mamy pompę wody, no ale tak to o tym trzeba pamiętać. Dobra, więc co, bierzemy się za zakładanie paska i zaraz Wam pokażę dalszą procedurę.
Ok. I zobaczcie, w tym momencie, tak jak mówię, pasek między kołem zębatym wału korbowego a pompą wtryskową, zobaczcie, mamy napięty. Oczywiście tutaj dzięki temu, że mamy poluzowane koła, napinacz pozwoli na to, aby ten pasek napiął się równomiernie i skompensowało wszelkie, słuchajcie, luzy na pasku. No bo tak jak mówię, pompę mamy ustaloną, wałek pompy, wałek rozrządu mamy zablokowany i same koła nam się tylko obracają, pozostawiając samo ustawienie pompy i wałka rozrządu bez zmiany w pozycji ustalonej. No i tak to wygląda. I teraz tak, zobaczcie, pasek wszedł nam w miarę spoko. I teraz możemy sobie spokojnie wrzucić tą średnią roleczkę. O, zobaczcie, ona tu już nam wchodzi bez najmniejszego problemu. Bierzemy nową nakręteczkę. Ja sobie troszeczkę jeszcze mimo wszystko daję kapkę kleju do gwintów na gwint, dosłownie odrobinę. I sobie zakręcamy. Ok. Tu będzie też chyba 20 Nm, zresztą zaraz jeszcze to sprawdzimy. Ale dokręcimy sobie od razu już te 20 N. Dobra, mamy 20. Dobra, jest 20 Nm. I mimo, słuchajcie, że jest 20 Nm, to ja mimo wszystko zawsze sobie i tak jeszcze jakimś kluczem sprawdzam, czy jest odpowiednia siła. Dobra, będzie ok. No i dobra. Także to mamy zmontowane. Teraz w takim razie możemy przystąpić do już samego napinania napinacza. Także napinacz napinamy. Na napinaczu mamy wskazówkę w prawo, czyli na to, że napinamy w prawo, ale ja zaraz, słuchajcie, jeszcze tylko zerknę sobie w autodatę, bo ogólnie autodata tutaj podaje, że do tego silnika występują dwa rodzaje rozrządu, dwa rodzaje rolek napinających, dwa rodzaje napinaczy. Także zaraz sobie zerknę, jak tutaj to wygląda. No i dobra, bierzemy się za dopinanie rozrządu. I teraz tak, słuchajcie, tradycyjnie wskazówka musi pokryć nam się tutaj z tym wyżłobieniem, wycięciem, czyli tak zwana muszka i szczerbinka. Te dwa znaki muszą nam się pokryć na napinaczu. Zobaczcie, jak pracuje pasek i jak delikatnie koła się obracają w lewo. Muszę trochę przełożyć kluczyk. Ok, teraz będzie wygodniej. O.
I zobaczcie, w takim położeniu wskazówek, nawet minimalnie, troszeczkę w tą stronę, dopinamy, wstępnie dokręcamy nakrętkę. Oczywiście dokręcamy tutaj delikatnie tą małą śrubkę na Torx, dokręcamy delikatnie jakieś 20 Nm śrubę centralną, tak samo tutaj nakrętkę na pompie wtryskowej również jakieś 20 Nm. Oczywiście możemy to zrobić na oko, ale nie za mocno. No i co? Będziemy kręcić wałem korbowym jakieś co najmniej 2 obroty i zobaczymy, jak będą pasowały nasze blokady i jak będzie wyglądał nasz tutaj znak na napinaczu. Dobra, wyciągamy blokady. Wyciągamy blokady i zobaczymy, co się będzie działo po obróceniu wałem. Słuchajcie, Autodata ogólnie podaje ciekawą informację, że po obróceniu wałem, jeżeli dolna blokada, ta nam pasuje na wał korbowy i pasuje nam blokada na wałek rozrządu,
to blokada, słuchajcie, na pompę wtryskową nie musi pasować idealnie i nie trzeba tutaj, słuchajcie, tak naprawdę poprawiać tak, żeby blokada wchodziła idealnie. Mniej więcej ma po prostu się pokrywać znak z otworem, ale mówię, nie jest wymagane, aby blokada wchodziła tutaj idealnie w pompę wtryskową. No to jest kwestia ogólnie przy napięciu przesunięcia, także no mówię, nawet Autodata podaje, że nie musi tutaj na pompie być idealnie. Dobra, zrobimy sobie co najmniej 2 obroty wałem korbowym. Ja sobie tylko zaznaczę pisaczkiem, żebym nie przejechał, tak mniej więcej. Tak mniej więcej, żebym... Damy tu i tu, tak, pi razy drzwi. Dobra. To robimy 2 obroty. Tu już mam wstępnie dokręcone, tu już mam też wstępnie dokręcone i napinacz oczywiście wstępnie dokręcony, także patrzymy, co się będzie działo po co najmniej 2 obrotach wałem. Dobra, tu już zrobiliśmy 2, a zrobimy jeszcze. Zrobimy 4 obroty. Dobra, tu już mamy blisko. Dobra. Najpierw wjadę sobie spinem na wałek. Te rurki tutaj od różnicy ciśnienia po prostu mnie tak wkurzają. Dobra, jeszcze delikatnie przejedziemy. O, dobra. Tutaj blokada nam weszła. Zobaczymy z ciekawości na pompie, czy wejdzie. Na pompie chyba minimalnie będzie brakowało. No, wchodzi tak na ciasno. Na ciasno wchodzi. I teraz zobaczymy, jeżeli będzie pasował dół, bo jak widzimy, wskazówka na napinaczu jest idealnie. Jeżeli będzie nam dół pasował, to tak to zostawimy. No i dobra, dół nam też idealnie pasuje. Czekajcie, zaraz wam tutaj przyświecę. Zobaczcie, dół pasuje idealnie. Wszedł w swoje miejsce. Pyk. I pyk. Dobra. Także dół mamy, wałek mamy, pompę mamy i zobaczcie, napinacz też jest idealnie. No i dobra, tak to zostawiamy. Teraz ja sobie dokręcam już finalnie, dociągam pompę wtryskową, wałek i napinacz. Napinacz 20 Nm czy 25? Nie, 20 Nm plus 45 stopni. Zobaczcie. Napinacz mamy 20 Nm plus 45 stopni. Pompa wtryskowa tutaj mamy 95 Nm i koło wałka rozrządu 100 Nm. No, także tyle. No i ten, słuchajcie, ten tutaj, ta roleczka, którą już dociągnęliśmy w ciemno 20 Nm, no to rzeczywiście ona jest dociągnięta
ma być dociągnięta 20 Nm. Także tak to wygląda. Także przypominam, wałek 100 N, pompa wtryskowa 95, no i tyle. No i napinacz 20 Nm plus 45 stopni. Dobra, więc ja sobie, słuchajcie, to teraz podociągam i w zasadzie sam rozrząd będziemy mieli jako układ rozrządu gotowy. Zarzucamy osłony, poduchę, łapę i no i tyle. No i będziemy w zasadzie mieli po robocie, jeżeli chodzi o rozrząd, oczywiście po poskładaniu tego całego makaronu. No i weźmiemy się za wymianę oleju i filtrów. Aha, jeszcze Wam tylko pokażę tą informację o pompie wtryskowej. Poczekajcie, zaraz to znajdę. O, tutaj mamy podświetlone. Uwaga, nie wsuwać, to oczywiście już jest procedura po dopięciu rozrządu. Uwaga, nie wsuwać przyrządu blokującego pompy paliwa wysokiego ciśnienia, ponieważ otwór regulacyjny może być nieco przesunięty. Regulacja nie jest wymagana. Zobaczcie, regulacja nie jest wymagana, czyli nie musi to być idealnie co do milimetra. U nas jest praktycznie prawie że idealnie, bo blokada nam weszła, nie weszła do końca, ale jest praktycznie prawie że idealnie. Także tak to zostawimy i jest dobrze. No więc tak, większość w zasadzie już mam tutaj poskładane, praktycznie cała góra, zostało jeszcze tylko wrzucić obudowę filtra paliwa. No jeszcze koło pasowe muszę zamontować. I słuchajcie, chciałem tylko Wam jeszcze tutaj przy okazji pokazać, wezmę latareczkę. Wymieniam filtr paliwa. Zakładamy tutaj filterki z Mana. Ale tak, no już troszeczkę, słuchajcie, widać. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale widać, że się mieni już tam troszeczkę złota na dnie. Także no coś tu delikatnie się łuszczy. Możliwe, że pompa, ciężko powiedzieć. Także no coś już tutaj się delikatnie zaczyna dziać. Ogólnie sam filtr wygląda ładnie. Także tutaj wszystko na czas jest wymieniane. Terek oryginalny, bo tak jak mówiłem, wszystko było do niedawna jeszcze robione w ASI. Dobra, to tak. Biorę się dalej za wymianę filtrów, oleju. Dobrze, powiem Wam, że jestem w niebo wzięty. Podłączyłem właśnie luncha. I już tu nie będę Wam po kolei pokazywał procedury, słuchajcie, wejście w opcję uruchomienia pompy paliwa, ale zobaczcie, pyk, 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 elektronika pompy paliwa i dajemy start. Słyszycie? Słyszycie, jak pięknie pompka pompuje? Słychać, jak paliwko przemieszcza się po przewodach. Słuchajcie, ani oryginalny VCDS, oczywiście no przestarzała wersja, ale tak, ani oryginalny VCDS, ani aktualizowany CDIF, którego mam aktualizację na bieżąco z poprzedniego miesiąca. Słuchajcie, nie puścił mi
nie mam w tych dwóch testerach, słuchajcie, dostępu do takich opcji, jak tutaj mam w tym aucie, jakie mam za pomocą dzięki launchowi. Także powiem Wam, że opłacało się wydać te, nie pamiętam, 160-170 zł na pełne odblokowanie pakietu Volkswagena. I słuchajcie, poszło i mamy tu dużo więcej innych opcji. Jeszcze tylko Wam szybko pokażę. Elektronika pompy paliwa, no słuchajcie, wszystko praktycznie, co potrzebujemy, mamy do tego dostęp. Zobaczcie, bardzo się rozwinęło nam tutaj pole działania. Wcześniej miałem tylko 3 czy 4 pozycje, teraz zobaczcie, jest cała lista różnych adaptacji. Wejdziemy sobie w adaptację, aktywacja, dezaktywacja funkcji start-stop, dezaktywacja trybu produkcyjnego, no słuchajcie, no masa różnych, i odpowietrzanie układu chłodzenia. Mimo tego, że słuchajcie, tutaj układ chłodzenia raczej wydaje mi się, że powinien się sam odpowietrzyć. Oczywiście mówię tutaj o słuchajcie, sytuacji, w której wymieniliśmy pompę na pompę bez przesłony. Bo jeżeli mamy pompę, słuchajcie, z przesłoną, to słuchajcie, bardzo łatwo jest to obejść. Po prostu przed odpaleniem auta, przed odpowietrzaniem wystarczy, to jest taka akurat podpowiedź dla Was, wystarczy tylko odpiąć na chwilę, na czas odpowietrzania tą wtyczkę, czyli zasilanie zaworu regulującego obiegiem, przepływem płynu, który steruje tak naprawdę przesłoną wirnika pompy cieczy. Jeżeli odepniemy sobie tą wtyczkę, tą zieloną tutaj wtyczunię, to słuchajcie, raczej powinniśmy bez problemu normalnie odpowietrzyć układ chłodzenia, czyli normalnie odpalamy auto, on sobie chodzi i powinno się raczej bez problemu odpowietrzyć. Tak mi się wydaje, tak jest moje zdanie i no, tak już też robiłem. Ale słuchajcie, tutaj jeżeli mamy tą opcję w launchu odpowietrzania, to zrobimy sobie, zobaczymy jak tutaj przebiega procedura odpowietrzania przy pomocy skanera diagnostycznego. Chociaż mówię tutaj w momencie, kiedy mamy zainstalowaną pompę bez przesłony, czyli ja to nazywam już poprawioną pompą, którą zalecam zakładać. Dlaczego o tym już wspominałem wcześniej w tym filmie. No to tutaj, słuchajcie, nie musimy tak naprawdę tego robić, no ale mówię, zrobimy sobie za pomocą testera, przypuszczam, że trzeba będzie go odpalić, może będziemy musieli sobie wyjechać, ale to sobie zrobimy za chwilę na samym końcu. Mi jeszcze, słuchajcie, zostało tylko wymienić filtr powietrza i filtr kabinowy, bo filtr paliwa i filtr oleju mam już wymieniony. Oczywiście, słuchajcie, pospieszyłem się i zapomniałem, że filtr oleju jest w obudowie od spodu, a ja już, słuchajcie, pospieszyłem się i założyłem dolną pokrywę silnika, no i musiałem jeszcze raz go podnosić, jeszcze raz musiałem tą pokrywę zdejmować. No, niepotrzebna dodatkowa robota, po prostu zapomniałem, bo byłem przekonany, nie wiem, jakieś zaciemnienie, że filtr, ogólnie wkład mamy gdzieś tutaj od góry. Nie popatrzyłem, nie pomyślałem, także no mówię, za szybko zadziałałem i założyłem za szybko po prostu osłonę, no, ale mój już jest filtr wymieniony, także zostało tylko wymienić tutaj 2 rodzaje filtra paliwa, ten nie pasował, także zakładam jeszcze tylko nowy filtr powietrza i nowy filtr kabiny, tutaj akurat wziąłem węglowy. Dobra, słuchajcie, więc tak, myślę, że sobie może, słuchajcie, najpierw, albo nie, zmienię sobie filtry i zaraz sobie komisyjnie odpalimy auto. Układ paliwowy powinien być już odpowietrzony przy pomocy testera, więc tutaj już nie powinno być problemu z odpaleniem, także wymieniam sobie od razu te filterki. Jak już będziemy mieli na gotowo, to zrobimy komisyjne odpalenie auta po wymianie rozrządu, po całym tutaj naszym serwisie. A jakbyście się, słuchajcie, zastanawiali, gdzie jest filtr kabinowy w Arteonie, no to tutaj w schowku. A tutaj. Tu mamy klapeczkę. Tą klapeczkę musimy sobie zdjąć. Już mam nowy filterek założony. O. Pyk. Ciach. I już po robocie.
Stary filterek już troszeczkę przechodzony. Zobaczcie, że dosyć sporo syfu tutaj było. Też był węglowy założony, my też założyliśmy węglowy, ale już był dosyć mocno zabity. Założony był filtr Mala. Zobaczcie, oryginalnie jest Mal Volkswagen AG. Także troszeczkę sobie już pojeździł. Przypuszczam, że tak patrzę po zabiciu, no to wydaje mi się, że takie 1,5 roku to lekko. Może i 2 lata. Ciężko powiedzieć, ale no ale sporo już ten filtr przejeździł. Także już ewidentnie, kategorycznie do wymiany. No dobra, filtry powymieniane, olej zalany, płyn chłodniczy zalany. Oczywiście jeszcze będziemy musieli sobie odpowietrzyć układ chłodzenia. Układ paliwowy teoretycznie odpowietrzony przy pomocy testera diagnostycznego. Także no co, nie zostało nam nic innego jak, słuchajcie, pierwsze komisyjne odpalenie po wymianie rozrządu. Także uchylimy sobie bramę. Uchylimy sobie delikatnie bramę. Ok. No i dobra. No i co? Próbujemy odpalić. Kluczyk jest. Także trzymajcie kciuki. Uwaga. Uwaga, próbujemy. Udało się. Ale bateryjka widzę, że troszeczkę chyba słabawa jest. Tam ogólnie jak podłączałem tester, słuchajcie, i sprawdzałem błędy, no to w różnych systemach było trochę błędów związanych z niskim napięciem. Także przypuszczam, że tutaj sam akumulator już pewnie też ma, znaczy niedługo już będzie miał dość. Więc pewnie będzie to niedługo do wymiany. No ale odpalił, słuchajcie, zobaczcie, że odpalił od strzała. Damy mu chwileczkę, żeby sobie pochodził. Sekundeczkę. Zobaczymy, czy tam jest wszystko w porządku, czy jest cicho. Pracuje bardzo ładnie. Cichutko. Mięciutko. Także wszystko powinno być w porządku. Dobra, słuchajcie, ja sobie w tym momencie wystawię na zewnątrz i on sobie troszeczkę pochodzi, albo nie. Zobaczymy, jaka jest procedura odpowietrzania układu chłodzenia. Także otworzymy sobie bramę szerzej, całkowicie. Wystawimy kuper za bramę, żeby tutaj nie smrodzić. Dobra, tyle wystarczy. Nie ma jaśniej? Wyraby jaśniej, nie zapalić? Nie. Dobra. To teraz tak. Wchodzimy w odpowietrzanie układu chłodzenia. Potwierdzamy i zobaczymy, co tutaj nam za procedurę zapoda. Ok. Informację mamy, że parametry nie spełniają wymogów, więc prawdopodobnie trzeba będzie go troszeczkę zagrzać. Dobra, słuchajcie, mimo wszystko on tu się raczej sam powinien odpowietrzyć. Ja tu w zasadzie wlałem więcej płynu niż spuściłem, bo troszeczkę w zbiorniczku brakowało. Nie wiem ogólnie jaka jest historia, słuchajcie, tutaj tego auta wcześniej, mimo tego, że raz tutaj już wcześniej robiłem taki serwis wymiany oleju, bo wiadomo jak to w serwisach zalecane są long life'y. Tutaj klient, właściciel auta
poprosił któregoś razu, żebym między tymi serwisami long life'owymi w ASO, żebym zrobił jeszcze wymianę oleju filtrów. Także taką wymianę zrobiliśmy. Ale nie wiem, jak tutaj sytuacja wygląda z układem, z płynem chłodzenia. Tutaj też mamy, słuchajcie, interkuler wodny. Te interkulery wodne często potrafią, słuchajcie, płatać figle i się rozszczelniać. Nie wiem, czy tak jest tutaj. Nie widać, żeby on gdzieś tam kopcił na biało. No nic, będziemy kontrolować, zobaczymy, odpowietrzymy, zobaczymy, jak to będzie się tutaj zachowywało i ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, no to będziemy coś działać. Dobra, słuchajcie, ja sobie spróbuję sobie odpowietrzyć układ chłodzenia i niedługo wracamy do tematu. Dobra, już wiem, o co chodzi z tym odpowietrzaniem układu chłodzenia. Więc tak, musiałem wejść, słuchajcie, i sobie przełączyć z nieaktywne na aktywne i zapis. I tutaj przypuszczam, że w tym momencie przesłona zostaje zdjęta z wirnika pompy cieczy i dochodzi do odpowietrzania układu. Także tutaj możemy sobie dać spokojnie na nieaktywne, tak jak było, bo przesłony fizycznie nie mamy. Także tutaj na tym raczej polega tylko i wyłącznie odpowietrzanie układu chłodzenia w tym aucie. Dobra, słuchajcie, ja właśnie wróciłem z jazdy testowej, wszystko jest w porządku. Słuchajcie, auto bardzo fajnie się zbiera. Już zdążył silniczek złapać temperaturę roboczą 90 stopni. Także zobaczymy, tam przypuszczam, że trzeba troszeczkę płynu dolać, uzupełnić. No, także wszystko wygląda, że jest ok. Synchronizacja jest w porządku, jest bliska zero, także ja tutaj już nawet nic nie będę ruszał, nic nie będę tutaj już ingerował, bo nie ma takiej potrzeby. No i w sumie tyle. Także zresztą zobaczcie teraz, jak nawet jeszcze odpala od dosłownie muśnięcia przycisku. Także no, jeszcze się upomina, aby dolać AdBlue. Także tutaj trzeba będzie jeszcze AdBlue uzupełnić. No i tyle. Dobra, słuchajcie, to co? Co tu mam jeszcze do zrobienia? Uzupełniamy płyn. Sprawdzam jeszcze tylko, czy nie trzeba troszeczkę oliwki dolać. Wypisuję przebiegówkę. Zostało mi jeszcze tylko inspekcję serwisową skasować, olejową, i to w zasadzie będzie tyle. Zamknę bramę. Zamknę chyba na styk. No, także tak to wygląda. Zerkniemy sobie pod maseczkę, jak tam jeszcze kwestia płynu. No, w zasadzie nawet widzę, że nie trzeba nic dolewać. Także powinno być ok. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze muszę auto zagrzać do takiego stanu, aby włączył się wentylator. Ja zawsze po wymianie rozrządu oczywiście sprawdzamy, czy bucha nam gorące powietrze z kratek, z nawiewów, z ogrzewania, czy włącza się wentylator, czy mamy odpowiedni poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli to wszystko się zgadza, no to w tym momencie możemy uznać, że mamy dobrze odpowietrzony układ chłodzenia. No, także myślę, że tutaj na tym etapie będziemy sobie powoli kończyć z Arteonem, także nawet płynu widzę, że nie trzeba uzupełniać. Wypiszemy sobie tylko przebiegówkę, sprawdzę olej.